Cześć! Dziś zapraszam na przepyszny makowiec na kruchym spodzie z dużą ilością bakali, naprawdę prosty w przygotowaniu. 600 g maku suchego mielonego zalej 3 szklankami gorącego, praktycznie wrzącego mleka. Całość bardzo dokładnie wymieszaj, tak aby mak połączył się z mlekiem. Następnie odstaw na 30 minut, aby całość wystygła i aby mak napęczniał. W międzyczasie możesz przygotować kruchy spód. 300 g, czyli 2 pełne szklanki mąki, najlepiej typu 550, 150 g zimnego, naprawdę bardzo zimnego i drobno pokrojonego masła. Wymieszaj razem w mikserze planetarnym mieszadłem typu K do momentu, aż powstanie mieszanka przypominająca trochę mokry piasek. To ciasto możesz też przygotować na stolnicy, wówczas te dwa składniki po prostu bardzo drobno posiekaj ostrym nożem. Następnie dodaj jeszcze 2 pełne łyżki cukru pudru i 3 żółtka, u mnie z jajek w rozmiarze L. Całość wymieszaj razem do momentu, aż powstanie w miarę jednolite ciasto. Jeżeli przygotowujesz ciasto na stolnicy, wówczas po dodaniu cukru pudru i żółtek całość jeszcze posiekaj, tak aby wszystko się połączyło. Następnie sprawnie zagnieć ciasto rękami. Na początku może się wydawać, że będzie to trudne, ponieważ składniki są dosyć suche, ale z czasem na pewno się połączą. Także cierpliwie i nie przedłużaj też zagniatania dłużej niż jest to konieczne, aby ciasto się nie ogrzało za mocno. Ciasto zagniecione w mikserze przełóż na stolnicę. Lekko zagnieć, tak aby kawałki się połączyły. Następnie całość podziel na 2 w miarę równe części. Jedna, ta ze spodu, może być odrobinę większa od drugiej. I teraz jedną część, jeśli podzieliłeś nierówno, to tą mniejszą, zawiń szczelnie folią i włóż do zamrażalnika na czas przygotowania całej reszty. Pozostałą część ciasta rozwałkuj, tak aby pokryła dno przygotowanej blaszki. U mnie jest to blacha o wymiarach 24 na 35 cm. Na pewnym etapie dla ułatwienia można wykorzystać papier do pieczenia, którym blaszka jest wyłożona, po to, aby ładnie ciasto przenieść do środka blachy. Spód możesz podpiec, ja tego spodu tutaj nie podpiekałam, ale następnym razem na pewno go wcześniej podpiekę. 180 stopni bez termoobiegu, 20 minut do złotego koloru. Moim zdaniem będzie jeszcze fajniejsze ciasto, jeszcze delikatniejsze, spód bardziej chrupiący w momencie, kiedy zostanie wcześniej podpieczony. 150 g, tym razem już bardzo miękkiego masła i 1 szklankę cukru pudru utrzyj do białości. Jeśli używasz miksera planetarnego, wówczas pamiętaj o tym, aby wymieszać co jakiś czas tą ucieraną mieszankę po to, aby na dnie czy na bokach nie został nigdzie nierozmieszany cukier. Zazwyczaj przeciętnym mikserem ucieranie takie zajmuje około 5 minut. Następnie po jednym dodaj 5 żółtek z jajek w rozmiarze L. Po dodaniu każdego żółtka ucieraj przez minutę, 2, tak aby całość się połączyła. Gdy dodasz wszystkie żółtka po 1 łyżce, dodawaj wcześniej namoczony mak, cały czas kontynuując ucieranie. I na koniec jeszcze aromat, u mnie waniliowy, może być migdałowy, może być też arakowy albo rumowy, co kto lubi. I pół szklanki, czyli 100 g kaszy manny. I jeszcze 2 łyżki kakao, jeśli ktoś nie lubi, może nie dodawać. I na koniec bakalie, u mnie to jest około 150 g wcześniej namoczonych rodzynków i 100 g drobno posiekanych orzechów włoskich. Można jeszcze dodać kandyzowaną skórkę pomarańczową, jeśli ktoś lubi. W sumie bakali ma być około 200-300 g. I całość wymieszaj razem już krótko, tylko do połączenia składników. 5 białek, tych, które pozostały po żółtkach dodanych do masy makowej, ubij na sztywno. Następnie całą pianę przełóż do misy miksera i powoli wymieszaj. Piana powinna być dokładnie wymieszana w masie makowej, więc ja jeszcze dla pewności po odstawieniu miksera mieszam całość razem, ponieważ miksery planetarne mieszają ten wierzch, natomiast dół i boki zazwyczaj pozostają niewymieszane. Gotową masę makową przełóż na przygotowany wcześniej spód, wyrównaj. Na wierzch zetrzyj schłodzone ciasto. Ja ścieram to ciasto na grubych oczkach tarki. I w momencie, kiedy zetrzesz całość, ciasto od razu wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 180 stopni bez termoobiegu, 165 z termoobiegiem na drugi poziom od dołu. Makowca piecz od 50 minut do godziny, w zależności od piekarnika.
Ja swojego makowca piekłam 50 minut, ale tak naprawdę nie zaszkodziłoby, gdyby ten wierzch był troszkę bardziej zrumieniony. Po upieczeniu makowiec od razu wyjmij z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia. Wyjąć z blachy możesz go dopiero wówczas, kiedy makowiec całkowicie wystygnie i zastygnie, czyli najlepiej następnego dnia. I jeszcze polewa 100 g białej czekolady i tu uwaga, ponieważ większość tabliczek białej czekolady to jest 80 g, 50 g miękkiego masła i 3 łyżki mleka. Wymieszaj razem, podgrzewając. Podgrzewaj bardzo delikatnie, ta czekolada może się bardzo łatwo zważyć, dużo łatwiej nawet niż ciemna czy mleczna. Co widać na załączonym obrazku, ponieważ ja pomimo tego, że wcześniej wyłączyłam ogień i dalej mieszałam już bez podgrzewania, to i tak zważyłam całość. Taką polewę da się uratować, jest na to prosty sposób, a mianowicie 1 łyżka zimnego bezpośrednio z lodówki mleka dodanego do zważonej masy spowoduje, że całość znowu się połączy. Co ważne, nie należy tego już ponownie podgrzewać, tylko po prostu mieszać do skutku. Gotową polewę wylej na wystudzony makowiec i całość posyp jeszcze. Ja posypałam płatkami migdałów, można też wykorzystać posiekane orzechy. A potem już można kroić. Makowiec jest przepyszny, długo zachowuje świeżość, dobrze sobie radzi i niekoniecznie musi być przechowywany w lodówce, aczkolwiek ponieważ jest to mak, to dobrze jest trzymać go w chłodnym miejscu. Można go również zamrozić. Smacznego! A wszystkie najlepsze przepisy, również na Boże Narodzenie, znajdziesz w moich książkach. Książki możesz kupić na sklep.orchideli.com. Wysyłamy praktycznie od ręki. Zapraszam.